To album, który trochę odbiega stylistycznie od muzyki prezentowanej na kanale. Jednak mamy tu grunge'owo, hard rockowo, metalowe hiciory i co tu dużo mówić, płytę, która mi się podoba. A albumem dzisiejszym jest Godsmack Godsmack. Godsmack powstał w 1996 roku w Lawrence w Massachusetts w USA. Nazwa pochodzi od słów God, czyli Bóg, oraz smack, czyli klaps, czyli w wolnym tłumaczeniu klaps od Boga bądź kara boska. W każdym razie nazwę zaczerpnęli od kawałka Alice in Chains o tym samym tytule. Początkowo zespół miał się nazywać Scam, czyli przekręt. W 1997 nagrywają debiut pod tytułem All Wound Up, który wydaje niezależna wytwórnia EK Records. Następnie podpisują kontrakt z Public Universal, która wydaje ponownie płytę, jednak pod zmienionym tytułem, po prostu Godsmack. Jednak bez utworu Going Down, który został zastąpiony kawałkiem pod tytułem Someone in London. Wiele sklepów usunęło album z półek sklepowych ze względu na niecenzuralną zawartość tekstów. Mimo to płyta sprzedała się w ilości 4 milionów egzemplarzy. Pamiętam, że pierwszy raz sam usłyszałem muzykę z krążka w radiostacji w audycji Piotra Makaka-Szarłackiego i od razu przypadła mi do gustu. Następnie oczywiście poleciałem do sklepu, zakupiłem kasetę i nie zawiodłem się. To ciężkie, proste granie z fajnym wokalem oraz wpadającymi w ucho numerami. Najbardziej podoba mi się, że płyta jest pełna energii, nie pozwala nam siedzieć w miejscu, a gdy już poznamy kawałki, nucimy sobie przy różnych okazjach. Jest moc i power. Mimo że utwory mają strukturę zwrotka, refren, zwrotka i skupiają się na powtarzalności tych samych akordów oraz progresji, całość tworzy niesamowicie wybuchową mieszankę melodyjnych kompozycji. Ich muzy nie nazwałbym nu metalem, bardziej ciężkim rockiem z elementami grunge'u i metalu. Są one pełne gniewu i siły oraz na pewno bardzo bezpośrednie. Sully ma konkretny wokal o ciepłej barwie, to jakby połączenie Hetfielda z Metaliki razem ze Staleyem z Alice in Chains. Oczywiście dodaje od siebie pewną głębię, co tworzy refreny bardzo chwytliwymi. Głównie śpiewa czystym głosem, czasami modyfikując go o różne wokołdery. Teksty traktują o relacjach między ludźmi, ale zasadniczo o związkach, ich wzlotach i upadkach. Motorem napędowym kapeli jest gitarzysta Tony Rambola, którego styl inspirowany jest Alice in Chains. Większość kawałków opiera się na jednym riffie, ale za to solówki są mega świetne, melodyjne, które rozświetlają ciężar riffów. Brzmienie jak przy tego typu produkcjach jest tłuste, z wyraźnie słyszalnym basem i masywnie brzmiącymi gitarami, co mi osobiście bardzo odpowiada. Kawałki wzbogacają różne elektroniczne samplery, ale na szczęście nie ma ich przesadnie wiele. Ma to być prosty hard rock i taki jest. Więc jeżeli mamy ochotę na nieskomplikowane, ale za to bardzo chwytliwe granie, myślę, że Godsmack sprawdzi się w 100%. To posłuchajmy wreszcie fragmentów tej płyty pełnej ciężkiego rocka. Album rozpoczyna się fragmentem filmu, gdzie mówią o księżycu, następnie wchodzą ciężkie riffy kawałka Moon Baby. W sumie jest to jeden z moich ulubionych utworów zespołu. Motorycznie, melodyjnie, z wyraźnie słyszalnym basem i śpiewnym wokalem. Tekst traktuje o głębokim uczuciu i związanym z tym bólem. Whatever to znowu mega ciężki riff, któremu wtóruje śpiewny wokal Sully'ego. W utworze nie ma solówek, za to wręcz plemienny rytm. Dla mnie git. Tekst mówi o końcu związku i w sumie dojściu do wniosku, że wcale cię nie lubiłem. Keep Away to kolejny energetyczny utwór. Perkusja wali w łeb, a riffy miażdżą. Refren jest bardzo śpiewny, a solo jest z efektem wow. To wszystko powoduje, że mamy do czynienia z prawdziwym hitem. Tekst znowu traktuje o problemach w związkach, więc stay away from me. Zamykający album Woodu to najbardziej odbiegający stylistycznie kawałek na płycie. Jednak to właśnie on spowodował, że zespół stał się znany. Niepokojący, tajemniczy bas, do tego perkusja brzmiąca bliskowschodnio i ten tekst mówiący o pożegnaniu się z życiem. Jedni kochają ten utwór, inni nienawidzą. Ja zdecydowanie zaliczam się do tej pierwszej grupy. I'm not the one so far away when I feel the snake bite.
luknijmy na okładkę i wkładkę. Okładka, mówiąc szczerze, bardzo mi się podoba. Ta alternatywna dziewoja z kolczykami w ustach i nosie i czerwonymi włosami na czarnym tle oraz z czerwonymi pasami robi robotę. Grafika dzięki temu jest nowoczesna i przyciąga uwagę. Moją przyciągnęła na pewno, jest w tym fajny pomysł. Na dole logo Godsmack w czerwonym słoneczku. Całość jest fajna, bo nie przeładowana. Wkładka jest podzielona na 4 łamy. Na części kolorowej umieszczono klimatyczne foto zespołu przy świecach, skład nagrywający, pentagram i podano tytuły utworów, dalej okładka. Na stronie czarno-białej wydrukowano logo wydawcy oraz teksty do utworów. Na czerwonej płycie CD wydrukowano czarne tribalowe słońce, czyli logotyp zespołu i nazwę. Wydrukowano też logotypy wydawców. Na stronie zamykającej pudełko podano tytuły utworów wraz z czasami trwania, czerwone słoneczko logo oraz na dole logosy wydawców. Godsmack to może i niewyszukane, ale za to bardzo hiciarskie podejście do stylu zwanego grunge'em, hard rockiem czy tam metalem. Nie każdy musi się silić na super oryginalność, żeby nagrać coś fajnego. Tak właśnie w 2001 postąpił Godsmack, gdzie na znanych patentach nagrali płytę pełną szlagierów. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!